Ciało migdałowate, czyli amygdala, to kluczowy składnik struktury naszego mózgu, który pełni istotną rolę w przetwarzaniu emocji. Jest to część tak zwanego starego mózgu, który ewoluował, aby pomagać nam w przetrwaniu poprzez szybką reakcję na zagrożenia. Kiedy amygdala wykrywa potencjalne niebezpieczeństwo, inicjuje wydzielanie hormonów stresu, w tym kortyzolu, co przygotowuje organizm do szybkiego działania, uruchamiając mechanizm walcz lub uciekaj. Działa to na naszą korzyść, gdy stoimy w obliczu rzeczywistego zagrożenia, ale może działać na naszą niekorzyść w sytuacjach, które nie są bezpośrednio niebezpieczne, np. w obliczu negatywnych emocji czy stresu społecznego. Rozwój osobisty często wiąże się z wychodzeniem poza strefę komfortu i podejmowaniem ryzyka. Zmierzenie się z nowymi wyzwaniami może prowadzić do aktywacji ciała migdałowatego, co jest naturalną częścią procesu adaptacji i uczenia się. Właśnie dlatego, aby rosnąć, musimy czasami świadomie zdecydować się na działanie, pomimo poczucia dyskomfortu. Abraham Maslow, znany psycholog, którego teoria hierarchii potrzeb wpłynęła na rozumienie motywacji i rozwoju osobistego, powiedział: Jeśli planujesz być czymś mniej niż tym, kim jesteś w stanie być, prawdopodobnie będziesz nieszczęśliwy przez całe życie. To przypomnienie, że pełny potencjał i satysfakcja życiowa często leżą po drugiej stronie wyzwań, które amygdala interpretuje jako ryzyko. Rozwijając się i przekraczając granice naszego komfortu, uczymy nasze ciało migdałowate, że nowe doświadczenia nie zawsze są zagrożeniem, ale mogą być źródłem wzrostu i dobrego samopoczucia. No to jak wygląda ten rozwój, kochani? Według Was. Czy myślicie, że wygląda on w sposób jednostajny? Otóż nie, kochani. Rozwój umiejętności, nawyków, wiedzy, specjalizacji nie wygląda w ten sposób. W taki sposób, tak jak tutaj widzicie, w sposób jednostajny może rosnąć coś, co jest za każdym kolejnym stopniem przewidywalnym dodatkiem do tego, co było. Czyli na przykład przebieg samochodu, jeżeli jedziesz cały czas z tą samą prędkością. Można powiedzieć, że wtedy jest to jednostajny wzrost. Czy też na przykład produkcja jakiegoś rodzaju mebla w fabryce. Jeżeli codziennie generujesz powiedzmy 20 szaf, no to wiadomo, że będzie to rosło jednostajnie i za jakiś czas będziesz miał x szaf po prostu zgodnie z tym, jak leci czas. W każdym razie na pewno nie w ten sposób wygląda samorozwój i wzrost personalny i umiejętności. No to jak on wygląda, słuchajcie? A może wygląda nie jednostajnie, no to może wykładniczo wygląda, czyli że po prostu na początku jest prawie że nic, a później każda kolejna linia wzrostowa jest takim samym dodatkiem wartości, która już była, słuchajcie. Że po pewnym czasie robi się świeca praktycznie pionowa, jeżeli chodzi o wzrost wykładniczy. No niestety w ten sposób wzrost umiejętności samorozwoju też nie wygląda. W ten sposób, kochani, mogą rozwijać się na przykład bakterie, mikroorganizmy albo na przykład wirusy w ciele. W ten sposób może na przykład się rozwijać epidemia. Na początku jest trochę, a później jest wzrost proporcjonalny do tego, jaka była poprzednia wartość. Jeżeli chodzi o wzrost umiejętności, jest to wykres krzywej logarytmicznej, które jest przeciwieństwem wykresu krzywej wykładniczej. Już od samego początku mamy dużą świecę do góry, która po pewnym czasie ulega pewnego rodzaju nasyceniu. Czyli zauważyliście na pewno, że zawsze tak jest. Jak chodzimy na siłownię, zaczynamy chodzić, to ten pierwszy przyrost jest największy, albo jak jesteśmy dosyć powiedzmy otyli, czy po prostu mamy tłuszcz, próbujemy schudnąć, to też pierwsze miesiące dają największe rezultaty, a później już się troszeczkę tym nasycamy, tak? Co rośnie jeszcze w sposób logarytmiczny? Na przykład nasycenie lekarstw. Jeżeli przyjmujesz jakieś leki na dłużej, jakiegoś rodzaju, no to też na początku te efekty tych leków są największe, a z czasem po prostu nasycasz się, no i dochodzisz do pewnej fazy, która po prostu już nie rośnie tak szybko, tak? Raczej się utrzymuje na danym poziomie. Ale jeżeli wzięlibyśmy ten samorozwój, te umiejętności, uczenia się i tak dalej i wzięlibyśmy tę krzywą logarytmiczną i oddalili ją jeszcze bardziej, 10-krotnie bardziej w czasie, żeby zobaczyć, jakby to wyglądało. Wtedy, moi kochani, ten wykres zmienia się już w wykres zwany górki i doliny. Czyli jest to, powiedzmy, troszkę taki niestandardowy wykres polegający na tym, że na początku mamy ten wzrost logarytmiczny, duży przyrost, górkę, ale później mamy spadek, słuchajcie. Jest to spadek, który nazywa się plateau i utrzymuje się przez jakiś czas. I później mamy znowu wzrost i znowu spadek poniżej tego ostatniego wzrostu, który był, znowu plateau i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że tak właśnie wygląda wzrost. Ja sam po sobie wiem, jak wyglądało moje życie, że często poddawałem się przy pierwszej porażce, bo uważałem, że wtedy już no nie idzie mi, albo na przykład była jakaś stagnacja, no to też. I takim przykładem może być nawet granie w grę, na przykład w Tibie, tam gdzie się zdobywało levele i w przypadku, gdy postać straciła życie i
no to wtedy traciło się tak naprawdę nawet 2 czy 3 dni grania po 8 godzin dziennie i wiecie. Straciłem to życie, spadły mi ten level i umiejętności i na przykład poddawałem się, tak? Jeżeli natomiast chodzi teraz o takie czasy bardziej aktualne, na przykład teraz nagrywam vloga w wstawaniu o 5 rano, już jestem przy końcówce, 30 dni challenge wstawania rano i wiecie, nie zawsze to wychodzi, nie? I często jestem pod kreską i teraz jestem na przykład na największym podkreśćcem. Jestem na największym podkreśćcem. Słuchajcie, bo mam strajk nie wstawań rano i wiecie, gdybym był jeszcze tym Adrianem sprzed paru lat, no to już bym zrezygnował, już bym był zdołowany, już bym nie chciał dalej w to brnąć, wiecie. Natomiast wiecie, ten wzrost jest normalny. Nie tyle tylko, że długo będziesz w stagnacji przy rozwijaniu jakiejkolwiek umiejętności, budowaniu nawyku, ale też będziesz spadał poniżej tego, co byłeś. I teraz jestem w stanie już to wiedzieć, tak? Że te porażki są nieuniknione, nie da się tego poprawić. To nie jest wzrost, tak jak wam mówiłem, to nie jest jednostajność czy wykładniczość, to jest po prostu fala, no. To jest fala. Albo na przykład z wykonywaniem telefonów, tak? Ja teraz muszę wykonywać dużo zimnych telefonów tak zwanych, bo rozwijam biznes i szukam klientów, więc dzwonię bezpośrednio do firm, słuchajcie. No i wiadomo, że nie zawsze się chce, nie zawsze jest dobry dzień, nie zawsze jest dobry flow, nie zawsze jest dobry poziom energetyczny, tak? I wiecie, założyłem sobie na przykład 30 telefonów dziennie, tak? No i okej, jednego dnia zrobię 30, drugiego dnia zrobię 20, a jeszcze innego zrobię 7, zrobię 5. I wiecie, gdybym był jeszcze tą osobą sprzed kilku lat, no to katowałbym się za to. Mówił, ja się nie nadaję, jestem beznadziejny, jestem leniwy i tak dalej. Ale teraz już zauważyłem, że rozwój nie jest cały czas jednostajny. To jest nauka, tak? To jest cały czas nauka i umiejętność trwania na płaskim. Umiejętność również cofania się w tym, cofania się w progresie, upadania na kolana. Umiejętność pozostania na tych kolanach przez jakiś czas. Z tą wiedzą, że w końcu się podniesiesz, w końcu będzie lepiej. Może będzie trochę lepiej, a może nie będzie lepiej, a może będziesz też dłużej, ale w końcu przyjdzie jakiś taki moment, gdzie będzie górka. Może on trwać długo, słuchajcie, bardzo długo. I tylko osoby właśnie wytrwałe, które dążą do celu i wiedzą, że to wszystko jest nauką, którą trzeba rozwinąć, dokładając cegiełka po cegiełce. Takie osoby zazwyczaj osiągają sukces, tak? Rozwijanie biznesu przez długie lata może nie przynosić nic. Mogą ci upadać biznesy. Jeden, drugi, trzeci biznes założysz, jakiś startup, może ci on upaść po prostu. I wiecie, tam gdzie większość ludzi się podda, no to nic nie osiągnie, nie? A jeżeli osoba dalej będzie brnęła do celu, szukała rozwiązań, nie skupiała się na problemie. O Jezu, znowu mi nie wyszło, jestem beznadziejny chyba i jednak nie powinienem zakładać tego biznesu. Jeżeli dalej taka osoba będzie brnęła po prostu do przodu, no to prędzej czy później poprzez falę na tej krzywej pójdzie do góry. Nie ma innej opcji, słuchajcie. Nawet z rozwijaniem kanału na YouTubie tak jest. Obejrzyjcie sobie jakikolwiek poradnik, jak rozwinąć kanał, jaki dodać pierwszy film i tak dalej, to wszędzie będzie to samo. Po prostu trzeba dodawać. Samo będzie rosło, umiejętności będą rosły i tak dalej. A jeżeli chodzi o rozłożenie w czasie, no to przez pierwszy rok 1000 subskrypcji jak masz, to jest super. Później to rośnie troszkę szybciej. Wiecie, też żeby się nie pomylili, oczywiście, jeżeli im bardziej jesteś masywny, masz więcej wyświetleń, no to wtedy masz większe zasięgi, ale tu już wchodzimy w temat algorytmów YouTube'a i tego, jak bardzo Cię poleca, więc to jest troszkę co innego. Mi chodzi o rozwój mindsetu, tak? Rozwój podejścia. Słuchajcie, jeden mój odcinek nie da mi żadnego suba, tak? Miałem taki przełom na moim kanale, że robiłem odcinek o podświadomości. To był najdłuższy okres, w którym nie dodawałem odcinków, bo skupiałem się wtedy bardzo na przygotowaniu rzetelnie materiału i wiecie, 7 dni nic nie dodawałem. I dodałem w końcu odcinek, nad którym najbardziej się napracowałem i zabrał mi godzinę. I on miał praktycznie najmniej wyświetleń z tych wszystkich innych, które były robione pobieżnie i wydawane dzień po dniu, bo robiłem je na spontanie. I wiecie, no i to jest ten mindset, nie? Że czasami największa praca nie da ci nic, a czasami mała praca niespodziewana da ci dużo, nie? I to jest właśnie ten rozwój, pod kreską, nad kreską i płasko, nie? Wiecie, są momenty, ja już widzę po sobie, tak? Na przykład jeżeli chodzi o mój temperament, czasami nadal się też czasami zdenerwuję. No słuchajcie, ja jestem tylko człowiekiem, nie? Ja nie jestem robotem, ja nie jestem oświeconą osobą, ja nie wiem więcej niż wy. Ja nie jestem jakimś tutaj bóstwem. Jestem normalną osobą, którą też targają emocje, która też potrafi się z kimś pokłócić, która potrafi się trochę zamknąć w sobie. Ale w rozwoju właśnie chodzi o to, żeby to obserwować i cegiełka po cegiełce jakoś z tym pracować. Bardziej lub mniej, na pewno nie walczyć, bo walka powoduje napięcie. Otwierać się i powodować przepływ po prostu tego wszystkiego. Albo mam na przykład ochotę wycofać się z czegoś, czy z kanału, czy z tego wstawania o 5 rano, wycofać się, a może do używek powrócić, słuchajcie, 14 miesięcy jestem trzeźwy, ale mam czasami takie myśli, a może by tak obsrać to wszystko, obsrać tego YouTube'a, obsrać, słuchajcie, siłownię i wrócić do tego życia, co było. Kurde, jakie to było łatwe. Chlałem sobie, grałem w gry, czy to było
banalnie proste i więcej znajomych było, bo wszyscy chleją i więcej imprez i zawsze się coś działo, tak? Człowiek wracał późno i wszystko miał w dupie, nie? Niedzielę spędzał po blancie, leżąc cały dzień w łóżku. Może by wrócić do tego, słuchajcie. To jest normalne, że te myśli się pojawiają na każdym etapie rozwoju, w każdym etapie życia. Myśli zawsze są, one przelatują po prostu jak chmury po niebie, one zawsze są. Liczy się właśnie umiejętność zaobserwowania ich. I ja właśnie jestem w stanie obserwować to, że mam te myśli, ale też to, że stawiam opór, że chcę się wycofać. I ja to widzę i wtedy sobie uświadamiam, o nie, Adrian. O nie, Adrianie. Napierdalamy dalej. Bo rozwój to płaska linia praktycznie. Ten wykres, co wam pokazałem, i tak jest przedobrzony. Bardziej jest płasko niż do góry. Górka jest co chwilę, spadek w dół i znowu płasko. Przede wszystkim, kochani, tak jak opowiadałem wam, gdy były grafiki i filmy, ta stara część mózgu, ona nie będzie chciała, żebyś ty się rozwijał. Ten stary mózg, odpowiedzialny za przetrwanie, za oddychanie, te najbardziej trywialne, takie podstawowe walcz lub uciekaj, te instynkty, on będzie chciał cię trzymać na kanapie, żebyś ty siedział i jadł chipsy, bo zawsze ci to działało. To jest funkcja mózgu, ty masz przetrwać, bo jak nie przetrwasz, to nic innego się nie liczy, więc ten stary mózg, on uwielbia to, co jest znane. On uwielbia stabilność. Można powiedzieć nawet taką trochę stagnację, to jest tak zwana strefa komfortu w dzisiejszych czasach. Jeżeli chcesz w jakikolwiek sposób się rozwinąć, to musisz po prostu otworzyć się na nieznane. Musisz otworzyć się na chęć konfrontacji, zmierzenia się, otworzyć się na chęć oceny przez kogoś i otworzyć się na tę ocenę, nie stawiać jej oporu, spróbować wyciągnąć z niej, może 1% będzie w niej prawdy, słuchajcie. Narażać się na porażki, błędy i pomyłki, intencjonalnie eksponować się na niekontrolowane sytuacje. Uwielbiamy mieć kontrolę nad wszystkim, słuchajcie, ale właśnie w rozwoju chodzi o to, żebyś ty nie miał tej kontroli. Ty musisz pójść tam, gdzie nie wiesz, co cię czeka. Już nawet pomijam fakt, że wtedy budujesz największe wspomnienia i wtedy czujesz faktycznie, że żyjesz, masz ogromne wyrzuty dopaminy po takim doświadczeniu. Ale jeżeli chcesz się rozwinąć w jakiejś dziedzinie, w jakiejś swojej pasji, spróbować czegoś, no to słuchaj, niestety lub stety, to nie będzie przyjemne. Bo tak jesteśmy zaprogramowani podświadomie, ten stary mózg, ta amygdala, ciało migdałowate, tak jest zaprogramowane, no, żebyś ty nie zdobywał po prostu, żebyś ty siedział tam, gdzie jest ciepło, żebyś miał ciepło pod dupą, żebyś ty nie wykonywał tego, co jest w jakikolwiek sposób ryzykowne, bo twój umysł nie odbiera tego jako, jakiś tam lekki stresik. Twój mózg każdy stres odbiera jako coś, co jest zależne od tego, czy ty przeżyjesz, dosłownie fizycznie. To nie jest proste ujarzmienie tego, nie? I dlatego tak jest, dlatego szargają na przykład mną te emocje i ogólnie nami. Ludzie się wycofują, jakiś projekt otwierają, wycofują się, coś ich łamie, wiecie, jakaś krytyka, jakieś wydarzenie ich łamie, wycofuje, wiecie. No, nie znamy bardziej zawiłego organu niż mózg. Jest nieskończenie inteligentny, jest niesamowity i niezbadany. Poniekąd już te mechanizmy jesteśmy w stanie rozpracować, no. To wiecie, jak tu walczyć, chociaż znowu, ja nie lubię tego słowa, ale jak pracować nad tym? No myślę, że obserwować po prostu. Obserwować, naprawdę. Jeżeli masz w miarę świeży mózg, w miarę świeży umysł, no to jesteś w stanie po prostu pracować nad sobą. Naprawdę, ja już się obserwuję od bardzo długiego czasu. Byłem do tego zobowiązany, bo żyłem w ogromnym lęku. Powróćcie do mojego odcinka o lęku. Tam mówię więcej o sobie. Całe życie żyłem w ogromnym lęku z ogromnymi objawami somatycznymi, ścisk z żołądką, mam rozstrojony żołądek i tak dalej, więc ja byłem zmuszony do obserwacji siebie, ja wiedziałem, że tego chcę, że to jest możliwe i że ja nie chcę tak dłużej żyć. I ta obserwacja siebie po prostu pozwoliła mi teraz wejść na te wyżyny mentalne, na których jestem teraz. I po prostu ja chętnie teraz przystępuję do tych konfrontacji, nie? I o to też chodzi w rozwoju. Też co jest ważne w tym rozwoju, ważne jest, żeby się nie rozwarstwiać, czyli niektórzy podejmują sobie takie działania, że od jutra nie piję, nie palę, wstaję rano, medytuję, idę na siłkę. No to jest przepis na porażkę, słuchajcie. Rozwarstwianie się to przepis na porażkę. Krok po kroczku, jedno zadanie, po kolei, tak? U mnie też to występuje powoli. Zacząłem od trzeźwości, później od obserwacji emocji, słuchajcie, później od sportu. Teraz mam kanał na YouTubie, teraz wstaję też wcześniej, tak, o tej 5 rano ten challenge, który będę publikował może za 2 tygodnie, może za tydzień. No i to też, słuchajcie, to są kroki, tak. To same, te dodatkowe warstwy, one same przyjdą wraz z rozwojem, wiecie. Mnie koledzy namawiają, no słuchaj, masz ten kanał, na YouTubie robisz shorty, no to załóż sobie Instagrama, załóż sobie TikToka, wejdź na Spotify'a i zrób tego same audio podcasty, wrzucaj tu i wiecie, jestem sam, nikt mi w tym nie pomaga, no to by było nie to, słuchajcie, bo ja bym się rozwarstwił za bardzo, zamiast się skupić na kontencie, na wartościach, to ja bym się pół dnia skupiał, jak to udostępnić, gdzie to wrzucić teraz. Oczywiście wiem, że są narzędzia do tego, wiem, że to można zautomatyzować, ja to wiem. Ale mówię ogólnie ten mój zamysł, tak? Że nie ma sensu, to samo przyjdzie, słuchajcie. Samo przyjdzie. Wartość jest najważniejsza, tu się trzeba skupiać.
Jeszcze może taki ciekawy przykład, że odnośnie tego rozdrabniania się, rozwarstwiania i nawarstwiania, to wiecie, jeżeli skupiasz się na jednej rzeczy, to stajesz się w tym ekspertem, tak? Tu polecam kolejny mój odcinek, że wygra ten wilk, którego karmisz. Słuchajcie, no dla nas ludzi na przykład, ile rodzajów śniegu jest dla nas w Polsce? No, ile rodzajów jest w zimę tych zjawisk żywiołowych? No jest śnieg i jest lód, tak? A na przykład Eskimosi i inni mieszkańcy z okolic Arktyki, oni mają na przykład minimum 10 odmian dla śniegu. Jeden śnieg to jest śnieg, który paruje, drugi śnieg jest takim śniegiem, który ma konsystencję proszku, tak? Jeszcze inny śnieg jest taki, który pada, inny, który leży, jest ileś tam rodzajów lodu, słuchajcie. Wiecie, skupiając się na jednej rzeczy, po prostu też będziesz się rozwarstwiał, ale nie z takiego automatycznego podejścia, że okej, muszę teraz to i to. Nie. Ty się skupiasz na jednym i ta jedna się rozwarstwi, gałęzie się rozrosną i to jest prawdziwa specjalizacja wtedy. To jest prawdziwa eksperckość, to jest prawdziwy rozwój w danej dziedzinie. A to, czy ty będziesz chciał jakieś dodatkowe sobie dorzucić tam rzeczy, no to już jest twoja kwestia, nie? Także wiecie, na pewno trzeba kontynuować w przerażeniu, nie? No są takie momenty, no na przykład jak ja bym teraz miał wystąpić w jakimś podcaście, może na żywo, może przed ludźmi, przed żywą publicznością, no to pewnie też bym był obsrany, nie? No co mam wam powiedzieć? Ale właśnie praktykowanie tego, tak? Robienie tych rzeczy z kupą w majtkach. Prawdziwa odwaga to nie jest pewność siebie. Prawdziwa odwaga to podejmowanie działania pomimo kupy w majtkach, słuchajcie. I to rozwija właśnie. Jeżeli chcesz się rozwijać, to już nie tyle, że nie możesz się poddawać, chociaż mam też odcinek o poddawaniu w innym kontekście, też zachęcam. Ale tyle, że po prostu musisz robić to z przerażeniem, no. Po prostu. Będą cię krytykować, będziesz pod kreską, będziesz na plateau, będą upadki, nie będzie ci się chciało, będziesz się bał, no ale co mam powiedzieć, słuchajcie. Hejt jest podatkiem od sukcesu, tak? Także no, przezwyciężyć trzeba ten stary mózg, no. Czy jest to przezwyciężyć znowu mówię, że to się kojarzy z walką. Może nie przezwyciężyć, no po prostu rozpoznać go, zaprzyjaźnić się z nim, rozmawiać z nim, obserwować te emocje, wiecie, nie spychać ich gdzieś tam w kąt. No a przede wszystkim nie katować się za nawroty nałogów, nie katować się za bycie pod kreską, słuchajcie. Czy myślicie, że ja na przykład na tej ścieżce samorozwoju, na przykład w trzeźwości, ja już raz pisałem do handlowca i byłem ustawiony w połowie roku, po 6 miesiącach trzeźwości, ale akurat go nie było, nie? I wiecie, to byłby nawrót, tak? Ale coś nade mną czuwało, po prostu tego nie zrobiłem. Raz trzymałem też szyjkę z piwem już zamkniętym, już też trzymałem, słuchajcie. Mnie z pracy wyrzucili. Też mały włos. I to byłby nawrót, ale nie można się katować za to, bo to jest ten mały upadeczek na tym wykresie, tak? Czy filmy dla dorosłych, słuchajcie, no, przez ostatni rok? Oczywiście, że sobie włączyłem, jasne, że tak. Mimo, że wiem, co to jest, jakie to jest toksyczne, tak? Są nawroty, no. Są nawroty, nie można się katować. Trzeba jak najszybciej stanąć z powrotem na nogi po prostu. I ostatnie, najważniejsze, jeżeli już jesteś w tym dołku i na przykład prokrastynujesz, opierniczasz się, siedzisz na kanapie i scrollujesz telefon i dobrze wiesz, jakie to ma skutki. Dobrze wiesz, że nie powinieneś tego robić, jak to ci żre czas i tak dalej, nie? Jeżeli już się opieprzasz, rób to na maksa. Nie rób tak, że się opieprzasz i się zamartwiasz. O Jezus, powinienem teraz pracować nad odcinkiem. I z drugiej strony, jak jesteś w pracy, to nie myśl o wakacjach, nie myśl o plaży. Jak jesteś na plaży, nie myśl o pracy. Jak już coś robisz, to bądź tam na 100%. Jeżeli masz dzień słaby, dzień, w którym jesteś bezproduktywny, chcesz poleżeć, czy nawet włączyć sobie ten film dla dorosłych, słuchaj, pograć sobie, zjeść chipsy, napić się browara, zrób to na maksa. Nie pluj sobie w brodę, jeżeli już masz taki dzień, nie? Łatwiej przepłynie to przez ciebie, wiesz. Bo jeżeli, wiesz, robisz coś wbrew sobie i jeszcze masz wyrzuty sumienia, to dokładasz sobie, nie? Dzięki bardzo za uwagę. Lajki, suby, udostępnienia. Tak? Dobrze? Dzięki. Dzięki z góry, słuchajcie. No, także vlog 5 rano już niedługo, słuchajcie. Kreacja mojego życia chyba. No, pod kreską jestem teraz straszną, ale to więcej będzie na filmie. Trzymajcie się, siemanko, hej!